Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Agatha Christie, zło, które żyje pod słońcem. Rozpoczynamy kolejny dzień w pokoju hotelowym. Spójrzmy, jakie mamy zadania. Dostań się do sejfu pani Castle. Sprawdź na poczcie, czy nie ma odpowiedzi na twoje telegramy. W porządku, zejdźmy w takim razie w dół i od razu udajmy się do pokoju pani Castle, czy tam gabinetu dyrektorki. I think now would be an excellent time to remove the contents of their safe. Z tego co pamiętam, to w sejfie był coś do komunikacji, jakaś karta kodów. A solidly built safe. Dobra, czy my mamy klucz w ekwipunku? Czy to był ten? But a signal lantern. It is missing. Why? Dwa elementy trafiły do mojego ekwipunku. Mamy książkę kodową oraz radio. Jestem ciekaw, co my będziemy kodować? Gdzie będziemy nadawać jakiś telegram? Dobra, skoro udało nam się zrobić to, w takim razie udajmy się teraz na sąsiednią zatoczkę i zobaczmy, czy doszły do nas telegramy. W sumie, wiecie co? Zanim tam pojadę, rozejrzę się dookoła hotelu. Czy kogoś nie spotkam i nie będę mógł z kimś porozmawiać? Ale tutaj widzę, że nikogo nie ma. Tu też nikogo nie ma. O. Afternoon, sir. Care for a cocktail? No, I thank you, Henry. May I inquire of your movements this morning? Seeing to my duties as usual, sir. Cleaning up in here, checking stock, helping make the dining room ready for lunch. Mrs. Castle can vouch for me. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Redfern, may I impose upon you again? Of course, Monsieur Poirot. My nerves are a bit steadier now. Monsieur Redfern, jak długo znał się pan z Arleną Marshall? Monsieur Redfern, how long had you known Arleny Marshall? 3 months? I understand you met casually at a cocktail party? Yes, that's how it came about. 3 miesiące to niedługo. Kapitan Marshall mówi mi, że pan i jego żona nie znaliście się zbyt dobrze. Captain Marshall tells me that you and his wife did not know each other well. That's not exactly true. I saw a fair amount of her one way and another. Was your wife aware of your friendship with Madame Marshall? I believe I mentioned to my wife I'd met her. But she did not know how often you were seeing her? Perhaps not. Czy zaaranżował pan spotkanie z Madame Marshall na tej wyspie? Did you arrange to meet Madame Marshall here? I suppose it's no good my fencing with you now. I was crazy about the woman. Mad. Infatuated. Anything you like. She wanted me to come down here. I would have agreed to do any mortal thing she liked. Did Madame Marshall return your regard? She pretended to. But I think she was one of those women who lose interest in a man once they've got him body and soul. See here, I've told you the truth. But how much of this has got to be made public? If it all comes out, it's going to be pretty rough on my wife. I know, I may sound like the worst kind of hypocrite, but the real truth is, I care deeply for my wife. The other? It was a madness. Kind of idiotic fool thing men do. But Christine is different. She's real. Badly as I treated her, I've known all along that she was the person who really counted. I wish I could make you believe that. But I do believe it, monsieur. Have no doubt that I do believe it. Czy Madame Marshall obawiała się, że jej mąż odkryje prawdę? Was Madame Marshall afraid if her husband learned the truth? She was a bit nervous, yes. I'm not sure I'd go as far as to say afraid. Czy była mowa o małżeństwie między panem i Madame Marshall? Was there talk of marriage between you and Madame Marshall? No, never. Arlena was perfectly satisfied married to Marshall. He's a well-respected businessman. She never saw me as a possible husband. I was just one of a succession of poor mutts. Just something to pass the time with. And yet knowing this did not alter your feelings for her? No.
Czy spotkał się pan z Madame Marshall tego ranka? Had you an appointment with Madame Marshall this morning? No, we usually met on the beach. Were you surprised not to find her there this morning? Yes, I was. Very surprised. I couldn't understand it at all. Przychodzi panu do głowy jakiś powód, dla którego mogła pójść do Zatoki Cuttera dziś rano? Can you think of a reason why she went to Cutter's Cove this morning? I haven't the faintest idea. It wasn't like Arlena. Czy zna pan kogoś w Londynie, kto mógłby żywić do niej urazę? Do you know of anyone in London who might have the grudge against her? Honestly, I can't think of anyone. Do you know anyone with the initials JN? J.N.? You mean Jimmy Nash? Tell me about him. Well, Jimmy was just one of the crowd. A photographer. Took a splendid picture of Christine and me, as a matter of fact. But now that I think of it, I did hear he and Arlena were an item at one time. Haven't seen much of him lately. I'd heard he got himself into some sort of trouble over money. He just dropped out of sight. Monsieur Poirot, if there aren't any more questions, I think I'd like to be with my wife. Of course, monsieur. I think you will find that she would like that as well. Trochę niezbędnych informacji od niego uzyskaliśmy. Ale czy jeszcze kogoś znajdę w tym hotelu bądź dookoła hotelu? Tu nikogo nie ma. Tu też nikogo nie ma. Dobra. Popłyńmy zatem na zatoczkę sąsiednią. Poirot, is it true? Is she dead? It is true, Monsieur Lane. You remember our conversation yesterday about the reality of evil? Colonel Weston has put me in charge of the investigation. There are some questions I therefore must put to you. I understand. Opowie mi pan, co pan dziś robił. Will you tell me of your movements today? Willingly. Well, thanks to you, I spent a delightful day hiking over to St. Patrick in the Coombe. Started off round 8. The church is about 7 miles from here. A very pleasant walk up and down the Devon hills and valleys. I ate those sandwiches in a spinney. I visited the church. Oh, it has some fragments, only fragments, alas, of early glass. Also, a very interesting painted screen. Did you see anyone? The vicar or the verger? No, there was no one about, and I was the only visitor. It's a very remote spot. Słyszał albo widział pan coś, co mogłoby nam pomóc? Is there anything you heard or saw that can help us? All I can tell you is this, that I knew, as soon as I saw her, that Arleny Marshall was a focus of evil. She was evil. Since Eve, woman has been man's downfall. She can drag him down to the level of the beast. Arleny Marshall was a woman such as Jezebel and Aholibah. Now she has been struck down in her wickedness. No, not struck down. Strangled. Strangled, Monsieur Lane, by a pair of all too human hands. Monsieur Lane, why were you forced to leave your church in Brixham? I told you, I became ill. Press him, Hastings. Now! Did either Millie Parsons or Alice Corrigan belong to your church? No, but I knew what they were. A man named Gideon Fell, an innocent schoolteacher hounded by police. He was a member of my flock. Did you preach of Jezebel and Aholibah when Millie Parsons and Alice Corrigan were murdered? The truth must be told. God's vengeance must be proclaimed. Were you fired because of your beliefs? I am not the first to be martyred for the truth. I think that I have nothing more to say to you. As you like. Well done, Hastings. I think that if Monsieur Lane wishes to see the true nature of evil, he need only gaze into his own mirror. No, to są już poważne oskarżenia, Poirot. Hello? Need to see? Tak, w istocie. Yes, please? On me way. Jestem ciekaw, czy znalazł już dla mnie korbę. O, a ten co tutaj robi? Ah, Major Barry. It's true then? Mrs. Marshall has been murdered? It is true. Shocking. Most shocking. Of course, I can't tell you after being in an Indian hill station. What you don't know about human nature isn't worth knowing. Matter of fact, this reminds me of a case in Simla. Fellow named Robinson. Was it Ramslan? Anyway, he was in the East Wilts, or was
was it the North Ceres? Major Barry. Doesn't matter, really. Quiet chap, you know. Went for his wife one evening in their bungalow, got her by the throat. She'd been carrying on with some fellow or other. By Jove, he nearly did for her too. Surprise us all. Quiet chap like that. Widzi pan analogię do tej sprawy? You see an analogy to this case? Well, that is to say, never said anything about Marshall. Quiet, but a thoroughly nice chap. Wouldn't say a word against him in the world. Nie było pana dzisiaj w hotelu? You were not at the hotel today? No, wanted to do some telephoning. The post office here isn't very private, so I drove over to Kingsbridge. Had a bit of bother with the motor earlier on, but young Jenks patched it up, so off I went. Almost ran down that fool cat and dog on my way up the high street. To my naprawiliśmy ten silnik. Niech sobie nie przypisuje naszych zasług. Interesował się pan panią Marshall, nieprawdaż? You were quite taken with Mrs. Marshall, were you not? You know I was, man. Have the decency to let that drop, will you? It is a case of murder, Major Barry. Poirot does not let anything drop. Major Barry się tak naprawdę interesował każdą kobietą. To taki wiecie, stary zbreźnik. O której pan wyjechał? What time did you leave? Just before 10. O której pan wrócił? What time did you return? Only just now. The drive? It is that long? Well, no. Bit embarrassing for an old campaigner like me, but I got lost. These confounded lanes, twisting and turning all over the place. Damn confusing part of the world. Rozmawiał pan z kimś w Kingsbridge? Did you speak to anyone in Kingsbridge? Want me to prove an alibi, eh? Saw about 50,000 people in Kingsbridge, but that's not to say they'll remember seeing me. Was there anything else? Can you think of anything else? Nothing. I'm out of it. Right out of it. My motor car is running like new, Mr. Jenks. Thank you. My pleasure, Major. Thanks to you, Mr. Poirot. I found a winch handle for you. What do you want with a winch if you haven't a sailboat? One must start somewhere, my friend. Mamy korbę. Świetnie. Będziemy mogli udać się do Zatoki Cattera i zobaczyć, co za pomocą tej korby uda się otworzyć. Ale sprawdźmy, czy doszły do mnie odpowiedzi na telegramy. Are there any telegrams for me? I'll just check. Of course, sir. Świetnie. How may I... I would like... Of course, sir. No more... Dobra. Przesyłka od pani Porter. Linda Marshall, urodzona 28 listopada w 1927 roku. Londyn, Virginia Price Waverly, 3 stycznia 1928 rok. Doris Clappendon, 13 grudnia 1927 rok. Estella Haversham, 15 kwietnia 1928. Dobra, czyli kto jest najmłodszy, kto jest najstarszy. Najpierw urodziła się Linda Marshall, potem Doris Clappendon, następnie urodziła się Virginia, a na samym końcu Estella. Skorzystaj z informacji od pani Porter, aby rozwiązać zagadkę pudełka Lindy. O, czyli będziemy musieli się udać do pokoju Lindy Marshall. Ale w pierwszej kolejności udajmy się na posterunek policji i wejdźmy do pubu. Może tu też się dowiemy nowych informacji. Tylko że nie ma nigdzie barmana. Świetnie, że zostawił tak pub bez opieki. A co jeżeli by się włamał tutaj, albo przyszedł jakiś taki, wiecie, Jan Kowalski i zabrałby sobie to i owo za darmo. Ah, there you are, Poirot. What can I do for you? Masz informacje o przyszłości podejrzanych? Do you have the background checks on the suspects? Yes, here they are. Jakieś wieści o Jimmy Nashu, tym fotografie? Any news on Jimmy Nash, the photographer? I haven't received the report yet, but your inquiry got Scotland Yard very excited about something. I will be curious to hear what they find. That will do for now, monsieur. Dobra. Otrzymaliśmy raporty, tak? Które obstawiam, że będę mógł gdzieś tutaj przeczytać. Zgubił się jadąc autem.
Już mu uwierzę. Był w drodze do ruin. Pilnował kąpieliska. Stał za barem. Dobra, szanowny panie Poirot. Dużo tekstu, nie będę tego wszystkiego czytał, ale możecie sobie spauzować film i przeczytać na spokojnie. Szanowny panie Poirot, pańska informacja dotycząca pani Marshall były dla mnie wielkim i smutnym zaskoczeniem. Jak rozumiem, współdziałała pan z policją w celu wyjaśnienia tej tragedii, dlatego wtajemniczę pana w szczegóły finansów ofiary. Kariera pani Marshall rozwijała się bardzo pomyślnie i była źródłem niebagatelnych dochodów. Jej mąż, Kenneth Marshall, jest jej jedynym spadkobiercą. Na koncie pani Marshall do niedawna znajdowało się 50 000 funtów. W poprzednim tygodniu zdecydowała się ona podjąć z niego 10 000 funtów. Powody podjęcia jednorazowo tak dużej sumy nie są mi znane. Dobra, ofiara Alice Carrigan. Dane ze Scotland Yardu. Wow. Ile tekstu do przeczytania. Nie będę tego czytał z tego względu, że zająłby mi to cały odcinek. Jasper Allen North, 37 lat. Dobra, Londyn. O, North posiada bogatą przeszłość kryminalną, którą rozpoczął dość dynamicznie. Nakłanianie do nierządu i kradzież auta w wieku 14 lat. Wcześniej zaczął. Następnie szybko awansował, był kierowcą w gangu w Whitechapel. Został oskarżony w 21 roku o współudział w napadzie na bank w Carberry, ale nie udało się podtrzymać zarzutów. Został zwolniony. Podejrzano go o maczanie palców w napadzie na wóz bankowy w 23 roku. Nie postanowiono zarzutów. Aresztowano go za przemyt, współudział w napadzie i sutenerstwo. Aktualnie jest powiązany z gangami handlarzy narkotyków. Prawdopodobnie zaopatruje je w towar i pomaga w jego dystrybucji. A co jeżeli to ten gościu tutaj przyjechał i sprzedaje te tabletki? Całkiem prawdopodobne, że tak właśnie jest. Like a ride to the... Tak, z miłą chęcią. Yes, please. Let's be off. Udamy się zaraz do pokoju Lindy Marshall, wejdziemy do środka i postaramy się otworzyć jej walizeczkę. No jestem ciekaw, co tam znajdziemy. Pokój Gardnerów, Horacego Blata, Stephena Lane'a, Poirot. Pokój Lindy Marshall. Tak, tutaj mamy tą szkatułkę. A, rozumiem. To są symbole znaków zodiaku. Dobra. Listopad. Obstawiam, że muszę to ustawić według osoby, która urodziła się najwcześniej, do osoby, która urodziła się najpóźniej. Tylko, moi drodzy, problem jest taki, że ja się kompletnie nie znam na astrologii i kompletnie nie mam pojęcia, który znak zodiaku przypisany jest do danego miesiąca. Jedyne co wiem to, że w maju jest byk, no bo ja jestem z maja. Dlatego, moi drodzy, ja sobie to szybko sprawdzę w internecie. To będzie prawdopodobnie strzelec. Następnie mamy 13 grudnia, to też będzie prawdopodobnie strzelec. Virginia, 3 stycznia. Według tego, co mam tutaj przed obrazem, to będzie koziorożec. I Estela jest baranem. A jak wyglądają te symbole? Strzelec. Strzelec to na pewno będzie coś takiego. Taka strzałeczka jakby. O właśnie, o to chodzi. To są ryby. Nie, to jest wodnik. Nie chciałem tego przesuwać. Ja pierdzielę. A najgorsze jest to, że to się obraca tylko w jednym kierunku. Dobra, mamy 2 strzelce. Następnie mamy koziorożec, który wygląda... Już wam pokazuję. You do yourself a credit, mon ami. Bravo. O, a baran był ustawiony. A discovery of significant importance. Mamy klucz do czegoś. I była jeszcze jakaś księga. Książka voodoo dla wyznawców. O kurde.
Almana voodoo dla praktykujących. Zaklęcia, modlitwy, czary i rytuały na każdą okazję. Pozdrawiam, Adika. Dobra, nie będziemy tego czytać. Mademoiselle Gladys? Will you help me by answering some questions concerning the death of Madame Marshall? Oh, yes, sir. I'll help if I can. You were on this floor, cleaning all morning? Yes, sir. Just like every day. Clean, clean, clean. Widziała pani w ogóle kapitana Marshalla tego ranka? Did you see Captain Marshall at all this morning? Yes, sir. He came up to his room not long after 10:30. I heard the sound of his typewriter a little later. When was that? Oh, I would say about 5 minutes to 11. Widziała pani kogoś jeszcze na tym piętrze o poranku? Did you see anyone else on this floor this morning? No, sir. But I was cleaning the rooms, so while I was in one, anybody could have walked past. Sprzątała pani pokój Mademoiselle Lindy Marshall? You cleaned Mademoiselle Linda Marshall's room? Yes, sir. As always. Did you do the fireplace? There wasn't anything to do, sir. There had been no fire lit. And there was nothing in the fireplace? No, sir. It was perfectly all right. Przypomniała sobie pani, kto brał późną kąpiel tego poranka? Do you recall who had the late bath this morning? Late bath? Oh, I know what you mean. I remarked to Mrs. Castle only a little while ago. I said that it was funny someone was having a bath. It was nearly 12 o'clock. And who was it who had the bath? That I couldn't say, sir. I heard the water going down the waste pipe. That's all. And that's a clue, is it? Of the utmost importance. Czy zauważyła pani, że w którymś z pokoi brakuje butelki? Did you perhaps notice a bottle missing from any of the rooms? A bottle, sir? What kind of bottle? No, Hastings. The glass bottle found at the bottom of the rocky bath. No, sir. I don't think I've ever seen that bottle before. Thank you, mademoiselle. You may resume your duties. Yes, sir? No. That is happily all in the past. Bardzo mi panienka pomogła. Dobra, znajdź zamek, do którego będzie pasował klucz w pokoju Lindy. Może w pokoju Kennetha Marshalla coś znajdę. Aczkolwiek no tutaj mamy... This looks important. Listy Marshalla. 2 spośród 5 listów napisanych do Kennetha Marshalla i jego odpowiedzi na nie. Okej. Martin Anderson. Czyli mamy 2 listy. Jeden jest napisany przez Marshalla, jeden przez pana Andersona. Ale tutaj raczej nie ma nic, co bym mógł otworzyć. Pokój Arleny Stewart. W śmietniku nic nie ma, tu nigdzie nic nie ma. Okej. They are blackout curtains. Fajne jest to, że mogę cały czas chodzić do tych wszystkich pokoi i je badać. Pokój Gardnerów. Dobra, śmietnik nie jest interaktywny. Believe me when I... Ale wiecie co, wydaje mi się, że w tych pokojach jednak nic już więcej nie znajdę. This room belongs to Mr. Blatt. Tak, i tutaj mamy walizkę, z którego wyjęliśmy plamę oleju. I say, Poirot. Not the usual kit for a gentleman sailor. A revolver, apparently owned by Horace Blatt. The revolver is loaded. What's this? What are you doing in here? I have been charged with investigating the murder of Arleny Marshall.
I don't believe she was shot, was she? No? Then kindly return my property to me. Unfortunately, we have no choice, Hastings. Po co mu Givera w walizce? No, Hastings. Dobra, nie będę z nim rozmawiał. Spokój Stevena Lane'a. If I remember correctly, this must be... Tak, to były tabletki, które wyjęliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ale oprócz Biblii niczego tutaj nie ma. Pokój Poirot. Rosmundy Darnay, Redfernów. Dobra, wiecie co, nie będę badał tych pokoi, bo nawet nie wiem, czego miałbym szukać. Mam napisaną jasno wskazówkę, co muszę teraz zrobić. W sensie, no muszę znaleźć coś, do czego pasuje ten klucz, ale plan jest taki, żebyśmy udali się na zatokę Cattera i spróbowali włożyć korbę tam, gdzie jest jej miejsce. Can you roll me? Mr. Poirot. O, tego wcześniej tutaj nie było. Hello, this seaweed wasn't here before. A sandwich tin. Pudełko na kanapki. Good lord. You must test it, of course, Hastings. But do not expect to find this is a box of powdered sugar. Too right. Czyli mamy pudełko wypełnione narkotykami. No nieźle. That is not so. A hidden passage. Mamy tajne przejście. Ty, to jest znowu to samo miejsce. Tak. The footprints of a man. Czyli osobę, którą my widzieliśmy, która tutaj przyszła, prawdopodobnie zamordowała panią Lady Marshall. Znajdź zamek, do którego będzie pasował klucz do pokoju Lindy. Zbadaj podejrzany proszek. Dobra, skoro jesteśmy w tym miejscu, udajmy się na sąsiednią zatoczkę. Hello? No, merci. I znowu wybranie to, co trzeba. Hello? Yes, please? On me way. Is it true Mrs. Castle has seen U-boats off the island? I suppose it must be. She spends hours up in the tower at the hotel. The invasion must be near then, just as they say in all the papers. Colonel Weston has the Home Guard on the alert. Przeprowadźmy zatem analizę chemiczną. Metalowe pudełko na kanapki znalezione w zatoce. A jak mam to wyjąć? Chyba, że z czymś to muszę użyć? A nie, dobra. Tutaj mamy paczkę z proszkiem. The sandwich tin from the cave? It contains heroin, beyond any doubt. No nieźle ktoś się tutaj urządził. Mnie takie coś nie interesuje. Znajdź zamek, do którego będzie pasował klucz do pokoju Lindy. Z pokoju Lindy. Ten klucz wygląda tak, jakby był... No właśnie, od czego by mógł być? Od jakiejś szkatułki? Ciężko powiedzieć. Like a rock. Yes, please. Let's be off then. Dobra, plan jest taki.
Udam się jeszcze raz do pokoju Lindy Marshall i zobaczę, czy faktycznie tam nie ma niczego, co by przykuło moją uwagę i co dałoby się otworzyć. Pod kapelusikiem niczego nie ma. W kominku również. No nie. Ewidentnie tu niczego nie ma. To zrobimy tak. Skorzystajmy z paluszka. Alas, Hastings, the finger of suspicion cannot extricate you from your current predicament. Well, Hastings? O, świetnie, wprost doskonale, stary druhu. Mogło być lepiej, wygląda na to, że zabrnąłem w ślepą uliczkę. Could be better. Hastings, you have all the information you need. Another examine... Right, well, thank you, Poirot. Czyli jednak notatki są tutaj kluczowe. Dokładnie dokumenty. Kariera pani Marshall rozwijała się bardzo pomyślnie. To czytaliśmy. Dobra, sądząc po stemplach pocztowych, rzeczywiście otrzymaliśmy o tej porze i od razu przygotował odpowiedzi na nie, co zajęło... W sumie... Mógłby być to klucz do skrzynki jakieś z pieniędzmi. Ale słuchajcie, moi drodzy, ten odcinek krótszy, bo no muszę go jeszcze zmontować, a jest przed weekendem i chcę z niego skorzystać. Tym bardziej, że jutro w moim mieście są Dni Jezior i Dni Ziemi Wolsztyńskiej. Tak więc jeżeli ktoś by był chętny, zapraszam do mojego miasta. Możemy się spotkać, przybić piątkę, wypić piwko i fajnie się bawić. A tymczasem dzięki wielkie, trzymajcie się i do usłyszenia w poniedziałek. Hej!